Witam, zapraszam na szarlotkę z budyniem. Kruche ciasto z warstwą jabłek i budyniu śmietankowego. Ciekawe połączenie smakowe. Ciasto jest bardzo smaczne, idealne na każdą okazję. Zapraszam. A oto składniki na kruche ciasto. Dokładny przepis znajdziesz także pod filmem na dole. Do dużej miski przesiewamy 350 g mąki, trochę więcej niż 2 szklanki. Łyżeczkę proszku do pieczenia. Dodajemy 200 g masła pokrojonego w kostkę. Masło nie powinno być zbyt twarde. Palcami rozcieramy masło z mąką. Mąka dokładnie połączy się z masłem. Teraz wsypujemy 80 g cukru pudru, niecałe pół szklanki i wlewamy jedno jajko. Mieszamy i potem wyrabiamy kruche ciasto. Można je wyrabiać na stole, w misce albo w planetarii. Jest to bardzo proste do zrobienia ciasto. Ja moje ciasto kończę wyrabiać na stole. Z ciasta robimy kulę, przekrawamy ją na 2 części. Ja będę ścierała ciasto, a więc wkładam je teraz do zamrażarki. Ciasto na spód można także kroić na plastry, ale wówczas trzeba je włożyć do lodówki na godzinę. A więc wyciągamy większą część z zamrażarki i ścieramy ciasto do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto możesz także zetrzeć na talerz, a potem wysypać go na spód foremki. Starte ciasto lekko przyciskamy. Teraz będziemy podpiekać ciasto w temperaturze 175 stopni przez 15 minut. W tym czasie możemy przygotować budyń. Mleko możesz zastąpić napojem roślinnym. Z 800 ml mleka odlewamy 1 szklankę i wsypujemy do niego 2 opakowania budyniu śmietankowego. Mieszamy dokładnie. Do garnka wlewamy resztę mleka. Wsypujemy 4 łyżki cukru. Teraz będzie nam potrzebna rózga albo łyżka. Garnek stawiamy na średnim ogniu, mieszamy i podgrzewamy mleko. Muszę wyjąć ten nieznośny korzuszek. Kiedy mleko zacznie wrzeć, zmniejszamy gaz. Do wrzącego mleka wlewamy mleko z budyniem. Pamiętajmy, aby przedtem dobrze wymieszać proszek budyniowy. Mieszamy cały czas i gotujemy na malutkim ogniu przez około 40 sekund. Budyń jest gotowy, teraz wyłączamy gaz. Budyń przykrywamy folią, aby nie utworzyła się skórka i odkładamy go na bok. Ciasto jest już podpieczone, budyń mamy przygotowany. Moje ciasto po upieczeniu posypałam 2 łyżkami bułki tartej. Ja ciasto kruche przygotowałam dzień wcześniej. Teraz kolejna jabłka. Będziemy potrzebować 1,5 kg jabłek. Najlepsze będą renety, których akurat nie dostałam. Jabłka obieramy cieniutko i kroimy na ćwiartki. Następnie ścieramy je na tarce na dużych oczkach. Do startych jabłek wsypujemy 3 łyżki kaszy manny i 1 łyżeczkę cynamonu. Jeżeli lubisz słodkie ciasta, wsyp do jabłek 2 łyżki cukru. Teraz wszystko mieszamy i będziemy kompletować naszą szarlotkę. Tak więc na kruchy, podpieczony spód wykładamy jabłka. Zamiast startych jabłek możesz użyć jabłka prażone. Wygładzamy. Ściągamy folię z budyniu. Budyń jest jeszcze gorący, ale to bardzo dobrze. Będzie nam się łatwiej rozkładało go na cieście. Teraz wyciągamy z zamrażarki mniejszą część ciasta. Będziemy je ścierać na budyniu.
Szarlotkę pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około godzinę na dolnej półce piekarnika. Tak wygląda upieczona szarlotka. To ciasto jest przepyszne, jest bardzo popularne. Kiedy szarlotka wystygnie, możemy posypać ją cukrem pudrem. Ciasto kroimy, kiedy jest już zimne. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałaś kanału, zrób to teraz. Dziękuję. Ciao, ciao!